Dzień dobry ponownie, drodzy Dzień dobry, słuchacze dobry wieczór. i drodzy widzowie. O 17 u mnie chyba jest jeszcze jasno, tak mi się wydaje, więc ci, którzy oglądają na żywo, witamy serdecznie. I zanim przejdziemy do tematu dnia, który widzicie oczywiście w opisie i miniaturce, małe ogłoszenie i podziękowania. Słuchajcie, robimy to rzadko, nie ze względu na to, że nam się nie chce, tylko po prostu ze względu na to, że tych wideo mamy dużo i jest czas napięty, ale pamiętamy o Was. I tu jest lista patronów oraz wspierających, dzięki którym możemy tak wiele nagrywać, więc wielkie ukłony w stosunku do Was, że wspieracie nas już któryś miesiąc, gdyż to jest chyba 3. miesiąc, gdzie mamy otwarte zbiórki, prawda? Dzięki temu mogliśmy rozwinąć kilka różnych programów. Jeden z nich, który jest chyba naszym najnowszym dziełem, właśnie oglądacie. Więc bardzo, bardzo dziękujemy. No i Paweł, chyba że masz coś do dodania, a jeżeli nie, to zaczynamy. Ze swojej strony też bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że tak wiele osób jest. To jest przyjemne, to naprawdę jest przyjemne i pozwala, bo to teraz stała się nasza praca, pozwala iść z uśmiechem do pracy. Daleko nie idę, bo do drugiego pokoju, ale jednak zawsze przyjemnie. Słuchaj, przejdźmy do tematu dnia, czyli Putin poleciał do Chin. I po co on tam poleciał? Jakie to jest wydarzenie tak naprawdę w tym momencie? Wiesz co, no dla Rosji myślę, że ważne wydarzenie, chociaż dzisiaj widziałem, że Gaza, jeżeli chodzi o czołówki, przykryła trochę Putina i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No i troszeczkę to, co dostali Ukraińcy, też jakoś się przebiło na jedynki, a ten Putin, no z tych jedynek, no może nie we wszystkich, ale w niektórych nawet chyba zleciał. Natomiast no dla Rosji, albo inaczej, no zleciał też, bo na końcu o tym będziemy mówili, o wynikach. Na ten moment nie ma żadnych dobrych informacji, albo jest mało dobrych informacji dla Rosjan, jeżeli chodzi o wyniki. Natomiast po co on pojechał? No pojechał, żeby załatwić kilka rzeczy takich konkretnych. No, tutaj było takie oczekiwanie minimum, to było podpisanie Siły Syberii 2, jakieś takie uroczyste. Tak. Dlaczego? No dlatego, że tam były dwa główne kraje, które w tym mają wziąć udział, czyli Chiny i Mongolia. Tak. A z przedstawicielem Mongolii spotkał się. Z prezydentem chyba Mongolii nawet, nie? Tak. Natomiast no nie zostało nic nowego podpisane, jedynie były w tym pierwszym dniu, czyli wczoraj, takie wypowiedzi na temat, że te stosunki są dobre, że tu wszyscy się zgadzają na ten gazociąg. Natomiast no nie ma tego ciągu dalszego. Za chwilę sobie powiemy, gdzie tam jest problem, jeżeli chodzi o Siłę Syberii 2, bo jest po prostu bardzo prosty problem. No nie ma kto tego finansować, nie wiadomo kto to będzie finansować i tutaj strony nie uzgodniły tego. Spodziewano się właśnie tego typu uzgodnień w Chinach. Spodziewano się konkretów, czyli już jakichś końcowych efektów, a Putin... Może końcowych, wiesz co, jeszcze nie, ale przynajmniej jakiegoś listu, że to będzie gdzieś tam przez jakieś banki, że to będzie wspólnie, że jakiś taki list intencyjny, że na przykład, nie wiem, 40% to przykładowo mówię, tak, Rosjanie, 60% Chińczycy, no bo oprócz tego, że Chiny zgłosiły swoją chęć, żeby ich firmy budowały to, no to nie zgłosiły chęci, żeby ich banki to sponsorowały. Co więcej, Putin po spotkaniu z prezydentem Mongolii powiedział, że wszystkie kraje wyrażają zgodę i liczy na rozwój i szybkie domknięcie, no ale to miało być tym domknięciem, prawda? Że to miał być ten krok do przodu. Tam spodziewano to jest się taka mowa trawa, nie? No, dwóch rzeczy. I tutaj, jeżeli popatrzymy na te gazety ekonomiczne, no to by wymieniane właśnie jakieś informacje, kto za to zapłaci. A jeżeli to by się nie pojawiło, to chociaż podpisanie jakiegoś kontraktu
albo takiego listu intencyjnego do kontraktu, że Chiny zakontraktują jakąś najlepiej taką dużą ilość, nawet jeżeli to będzie za powiedzmy 5 lat, nie? Tak. Nic takiego nie nastąpiło, za to nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Chinami a Kazachstanem na 2020, od 2023 do 2026 na 3 lata. Tu nie mamy dokładnych danych, jakie to będą wolumeny, natomiast no, zostało to ogłoszone i ustalone właśnie podczas tego szczytu, bo pamiętajmy, że to nie był tylko szczyt związany, że prezydent Chin spotyka się z prezydentem Rosji, tylko to był szczyt chiński poświęcony inicjatywie pasa i drogi. Jeden pas, jeden szlak, tak to się chyba... Jedna droga, jeden pas, jeden szlak. Jak byś to tłumaczył? No, jedna droga, jeden pas, jedna handel, droga. Tak, o handel tutaj z krajami Azji i Europy. I tutaj jest to szczyt, który się odbywa co roku. W tym roku zostało zaproszonych 140 państw. Natomiast no, patrząc i na zdjęcia, no i na spotkania, które były ogłaszane, no to szału nie ma. Nawet myślę, że połowy nie ma. Ja przygotowałem zdjęcie. Spójrzcie, jak wygląda od góry do dołu. Mamy od najstarszego do najnowszego. Jak widzicie, pierwsza inicjatywa, pierwsze spotkanie, tłumy. W drugiej części no troszeczkę te tłumy przerzedzone. Teraz to naprawdę trzeba było by policzyć te głowy, no ale tak jak mówisz, może być nawet połowa z tego, co była na... Nie, no mniej, wiesz, 104, mniej właśnie, nie, no bo nawet 70 osób tutaj nie ma na tym zdjęciu, nie? Jakby komuś się chciało policzyć, może policzyć. Będziesz teraz liczył, dobrze. Około 32, 33. Tak. To jest kurczę ze 130, 30 A tam parę. 140, zobacz, 140 krajów i 30 organizacji, a więc też czasami jest tak, że masz, wiesz, z danego kraju 2 osoby, masz organizację, też czasami to nie jest jedna osoba, a więc no wygląda to bardzo, bardzo, bardzo słabo. Mieliśmy tych kilka faktycznie krajów, które były wymieniane, czyli wymieńmy te kraje, tak? Wietnam, Mongolia, Tajlandia, Węgry. Węgry. Takie azjatyckie bardzo. No teraz. I były też takie kraje na przykład, które trudno uznać, czy to był przedstawiciel, czy nie. No bo na przykład była Francja, był premier Francji. Tak, ale to była taka... wiadomo, czy on trochę tak oficjalnie go kraj wysłał, czy on na zaproszenie takie bardziej to tak prywatne jakby u nas, pojechał. Nie wiem, Leszek Miller pojechał. Tak, jakby Leszek albo Kwaśniewski pojechał. Kwaśniewski. No tak. No trochę to tak wyglądało. A więc sporo było tego typu gości, którzy nie reprezentowali jednak swojego kraju, tylko byłem właśnie tam prezydentem czy premierem, albo nawet czasami nie. Natomiast tak, zaczęliśmy wymieniać Mongolia, Laos, tak, czyli tak najwięcej było krajów, zwróć uwagę, Azji Południowo-Wschodniej, prawie wszystkie się zameldowały, no w sumie wszystkie się zameldowały. Słuchaj, Pakistan też był. A był Afganistan? Przedstawiciel Afganistanu? Bo ja nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Indii oczywiście też nie było. No bo wiesz co, bo ale to oczywiste, tak. Tak, ale ta inicjatywa, ona, wiesz, swoje kierunki ma takie, że jednak Afganistan, Indie, no mogłyby tam być, nie? Wiesz co, ja myślę, że tutaj były kraje, które handlują z Chinami, gdzie jest jak gdyby Chiny są tym głównym odbiorcą, no poza właśnie Europą i Stanami Zjednoczonymi, no ale zobacz, cała Azja Południowa Wschodnia była. Dlaczego? Dlatego, że Azja Południowa Wschodnia, zobacz, no nie jest to inicjatywa jednak tego szlaku. Ale jest uzależniona od handlu z Chinami. Jest to główny partner, obecnie najważniejszy, jeżeli by popatrzeć jak gdyby zbiorczo na ten ASEAN, na te wszystkie kraje, no to ASEAN w tym momencie jest numer 1, przebija i zarówno Europę, Unię Europejską, jak i Stany Zjednoczone. Nie? Tak. A więc to jest dla obu stron bardzo ważne. Chiny są ważnym partnerem,
dla nie wiem, Wietnamu czy Tajlandii, no i odwrotnie, tak. Chiny pochwaliły się na tym spotkaniu, że są numerem 1 w relacjach handlowych dla 55 krajów, o ile dobrze pamiętam. Możliwe. Więc to był sukces. Ale zostawmy na chwilę Chiny, gdyż odcinek jest zatytułowany, czy wizyta Putina. Tak, czy wizyta Putina no tak, ale się sukcesem. powiedzmy sobie tak, no bo powiedzmy sobie, że ta wizyta Putina i ogólnie to było pomyślane tak, że były 2 dni. Pierwszy dzień skierowany na spotkania bilateralne z innymi państwami i przywódcami tych państw. No i tam mieliśmy te wszystkie właśnie Azję Południowo-Wschodnią, tak, Tajlandia, Laos, Wietnam, Mongolia, no to już nie południowo-wschodnia, no ale Mongolia, tak, i coś jeszcze było? I Pakistan, spotkanie. I mieliśmy też, co ciekawe, spotkanie z Viktorem Orbanem. Tak. I może pomówmy Putina o tym z Viktorem Orbanem. Tak. I to jest bardzo ciekawe, gdyż Viktor Orban się na tym spotkaniu, a właściwie po tym spotkaniu mocno zezłościł. Focha z takiego zrobił. Taki węgierski foch. Nie wiem, czy jest takie przysłowie, no ale można myślić. Gdyż Orban chciał rozmawiać o perspektywach i możliwościach zawieszenia broni na Ukrainie, no ale z prezydentem Putinem za bardzo nie było na ten temat konsensusu. I oficjalnie Orban powiedział, że jest rozczarowany. Powiedział, że odpowiedź, jaką otrzymałem od prezydenta Rosji, nie była, delikatnie mówiąc, zachęcająca. Więc to w języku dyplomatycznym oznacza jestem wkurzony jak nie wiem. Tak, no i wspomniał, że musi przemyśleć tutaj politykę Węgier wobec tego obszaru, tak? Tak, bo dodał, do tej pory Węgry wydawało się, że razem z Rosją występowały o ten rozejm, pokój i nakłaniały wszystkich, natomiast no, to wyglądało tak, jakby na tym spotkaniu było on tam, co o tym mówić, mówi, nie, z tobą nie będę na ten temat gadał, nie? Tak. No, trochę tak to wyglądało. I tutaj ciekawą rzecz powiedział, dodał, że Węgry będą musiały działać w nadchodzących miesiącach, mając to na uwadze, te spotkanie, i nasuwa się następna konkluzja. Dlaczego dla Węgrów ważne jest budowanie współpracy węgiersko-rosyjskiej w dziedzinie energetyki i innych dziedzin gospodarczych? Czy to już taki mały szantaż? Nie, no on powiedział, że on chce to gospodarczo, znaczy taki, ja zrozumiałem, wiesz co, taki wydźwięk tego, że gospodarczo tak, energetyka tak, ale politycznie to trochę nie jest nam teraz po drodze. Ja bym z tego jak wy tak, to my się zastanowimy, czy my chcemy z wami współpracować w tej energetyce i tak dalej. Może rzeczywiście trzeba się przechylić. Może ja tak zbyt optymistycznie do tego podszedłem. Optymistycznie. Raczej wiesz, to wynikało z tego, że oni, skoro tutaj nie ma tej inicjatywy rozejmu pokoju, albo inaczej, Węgry może jest po stronie Rosji, ale Węgry jak gdyby nie są podmiotem i graczem, tak, no nie będzie z Orbanem rozmawiał na ten temat, bo to mniej więcej chyba o to chodziło, no to może skłonić Węgry tak do tutaj popierania tych europejskiego punktu widzenia. To mniej więcej taki mały szantażyk, jak nie będzie... Takie kopnięcie w kostkę, nie? Tak, to my będziemy teraz z Europą, nie? Tak. Może też być tak, że no Węgry, pamiętajmy, że no w tym momencie są osamotnione. Zobaczymy oczywiście tą Słowację, no ale no jednak bym tutaj nie widział jakiegoś większego sojuszu prorosyjskiego na ten moment. Mówiliśmy wczoraj, że Węgry wypadną z takiego koszyka inwestycyjnego i utworzą Zobaczymy, no na razie wiesz, na razie ta giełda właśnie była i to dobrze szło, natomiast coraz więcej, widzieliśmy już pęknięcia, jeżeli chodzi o Forinta, jeżeli chodzi o giełdę, no to oczywiście mniejsze, no bo ona mniej więcej WIG i ten BUX się podobnie zachowywali, no ale zobaczymy jak to będzie, bo wielu jak gdyby już wcześniej obstawiało, że wypadną i wydaje się, że jest szansa, albo nawet nie szansa, tylko że raczej już wypadają.
No zobaczymy, no i- co Orban no i- będzie mówił, bo znając Orbana, ja bym nie był wcale zaskoczony, jakby nagle jego retoryka się zmieniła i on by zaczął się przedstawiać jako proeuropejski tutaj polityk, nie? No, ja właśnie chciałem powiedzieć, że polityka to jest jednak bilans zysków i strat. I Orbanowi wydawało się, stając po stronie Rosji, że jego kraj na tym zyska. Wiesz, różne biznesy i tak dalej. Natomiast widząc to, co się dzieje i to, co mówiliśmy wczoraj, że być może osłabi się też ta giełda węgierska i że te inwestycje mogą odpływać, no to wtedy bilans zysków i strat jest coraz większy po stronie strat. A dodatkowo, jeżeli chce on wynegocjować, bo pewnie chodziło o coś, dosyp kasy, Władek, bo nam się to nie bilansuje, a no ten Putin powiedział, no nie, nic nie dosypie, no to teraz jest foch, no i trzeba przeliczyć sobie jeszcze raz ten bilans zysków i strat, czy trzymanie po stronie Rosji wciąż się Węgrom opłaca, czy nie będą, wiesz, wylani jak dziecko z kąpielą. Tu ja bym właśnie dlatego tak optymistycznie traktował te słowa, aczkolwiek może się nie znam, może zbyt optymistycznie po prostu podchodzę, może te zmiany, no to jednak jest dłuższy czas, zanim ktoś dojdzie do wniosku, że no jednak... Zobaczymy. Natomiast no też powiedzmy sobie o innych spotkaniach. Czy tam jakieś konkrety padły? Bo oprócz, no jak gdyby nie koncentrujmy na tym, że wszystkie kraje chcą współpracować i o ten pokój, i zabiegają i tak dalej. Pomijmy sobie te różnego rodzaju frazy. Tam mieliśmy jeden konkret, przynajmniej ja wyłapałem, być może ty więcej wyłapałeś, no to jeżeli chodzi o Pakistan, podpisanie, a nawet zapowiedź sprzedaży około 1 miliona ton pszenicy. Okej. No, ale to jest taki tyci konkret. Biorąc pod uwagę... na produkcję Rosji, tak, te 50-60, tak, milion. No, znaczy Pakistan jak gdyby nie wchodzi tak, no bo jak to by były takie wielkości, które są wysyłane do Turcji czy do Egiptu, okej. Natomiast, no i oczywiście to jeszcze musi zostać zrealizowane, no bo to jest dopiero zapowiedź. Nie było natomiast tak, żadnych tych energetycznych. Ja ci powiem, Paweł, że słuchaj, bo musimy spojrzeć jeszcze troszeczkę dalej. Pakistan twardo negocjował dostawy ropy z Rosji. I tu to może być, wiesz, coś za coś. To my kupimy od was troszeczkę zboża, ale wy nam dacie większy rabat na ropę. Więc tak naprawdę, czy to jest sukces Rosji? To mogą być negocjacje i wcale nie korzystne dla Rosji w tym momencie. Natomiast jest jedna rzecz, na którym Rosjanom zależało, to właśnie jeżeli jesteśmy przy tej pszenicy, no to sprzedaż do Chin, bo cały czas oni nie mają dużego udziału, jeżeli chodzi o rynek chiński, a zabiegają o ten rynek i chcieli do tej pory, wydawało się to jako taki pewnik, wyrzucić Ukraińców. Ale Chińczycy mówią, że zboże, ta jakość fitosanitarna odbiega i nie chcą, co też może być negocjacją ceny. Może też być prawdą, bo co innego jest dostarczać jednak to zboże do, powiedzmy, Afryki, a co innego jest dostarczać do Chin. Tu faktycznie tak może być. Okej, skończyłeś myśl. Dobra, słuchaj, to samo spotkanie Putina z Xi. Na nim, moim zdaniem, sama mowa trawa o przyjaźni, o tym wzajemnych stosunkach. Xi podkreślił, że wymiana handlowa to chyba Putin nawet się chwalił, Putin się chwalił, 200 miliardów wymiany handlowej. No sukces czy nie sukces, Paweł? No bo moim zdaniem to tak średnio, bo pokazuje to coraz większe uzależnienie Rosji od Chin, a nie sukces jakiś polityczno-dyplomatyczno-ekonomiczny. Jak ty na to patrzysz? Wiesz co, tak, spójrzmy na to w ten sposób, że na pewno Chiny są ważnym partnerem handlowym, najważniejszym partnerem handlowym dla Rosji. To tak.
Natomiast są w tym momencie tak ważnym partnerem, że są dominującym partnerem i to oczywiście wielu rosyjskich ekonomistów bardzo martwi, dlatego że to wygląda tak, że jak ta wymiana się odbywa? Mniej więcej połowa towarów rosyjskich jest wysyłana do Chin i mniej więcej zbliżona wartość jest importowana z Chin. No i Rosjanie wysyłają surowe produkty, czyli tak ropa, powiedzmy, to tam trochę gazu, węgiel, metale, złoto, nie? Czyli wszystko, co ziemia dała. Co ziemia dała, teraz jeszcze zboża chcą wysyłać, a w drugą stronę dostają przetworzone produkty po odpowiednich marżach na często, moim zdaniem, mało korzystnych warunkach, takich handlowych, gdzie muszą często robić wysokie przedpłaty, no o tym wielokrotnie mówiliśmy, co powoduje totalne uzależnienie w tym momencie, jak wcześniej, powiedzmy, wcześniej Rosja była uzależniona od Zachodu, ale od takiego szeroko pojętego Zachodu, kraje G7, Unia Europejska, no tych krajów, powiedzmy, które dostarczały jak nie z Włoch, to z Francji, rzeczy. jak nie z Niemiec, to ze Stanów, była możliwość manewru. A tu mamy jednego partnera, który no nie jest krajem demokratycznym, co ma wady duże, ma pewnie jakieś minimalne zalety, że łatwiej jest, powiedzmy, się tam dogadać, bo jakby się z C dogadał, że coś dostają, no to te firmy by się gdzieś tam dostosowały i odwrotnie. A więc ma to pewnie zalety, natomiast no wady są spore, że tutaj no są zależni od Chin, no trzeba to jasno powiedzieć. Ta wielka smuta i uzależnienie od Chin tak z miesiąca na miesiąc narasta. Troszeczkę to przystopowało w lecie, ale przystopowało nie dlatego, że się coś zmieniło, albo inaczej. No zmieniło się to, że rubel się za bardzo osłabił, no i ten import, powiedzmy, przyhamował, tak? No bo jeżeli ten rubel by się nie osłabiał, no to ten prawdopodobnie już byśmy mieli dawno powyżej 200 miliardów, no i tam byśmy mieli przekroczone to 50%, a tak cały czas gdzieś tam no, zbliżamy się, jesteśmy bliziutko, ale jeszcze nie osiągnęliśmy, ale to właśnie wynika z tego, że ten rubel jest za słaby, natomiast wcześniej czy później w tym kierunku to będzie zmierzać, no bo inne kierunki też są mało opłacalne, jeżeli chodzi o import, tak, bo to dotyczy jak gdyby wszystkich, nie, z Europy jeszcze mniej, jeszcze trudniej jest cokolwiek sprowadzać i jest po prostu drożej, a z tych Chin nadal jest taniej, no ale też widzimy, jak Chińczycy traktują ten rynek rosyjski, o tym wielokrotnie mówiliśmy, to nie jest rynek perspektywiczny, o ile Azja Południowa-Wschodnia, tak, tu jak najbardziej. Widzimy zresztą to na tym szczycie. Wszyscy się zameldowali, wszyscy chcą współpracować. Wszyscy się rozwijają i jest politycznie dosyć spokojnie, nie? Tak. Więc... Jest stabilnie, tak? No, nawet jak na ten region, tak, nie mamy, trudno mówić tutaj o jakichś większych takich problemach. A w tym regionie no, często się, tak jak pamiętamy historycznie, nie był to stabilny region, natomiast właśnie Chinom będzie zależało, żeby politycznie był jak najbardziej stabilny i na pewno będą dążyć do tego, no to jest główny partner, żeby tu nie było żadnych jakichś niepokojów, a w przypadku Rosji to nie jest aż tak istotne jak... No właśnie, bo warto wspomnieć dla tych ludzi, którzy oglądają nas być może po raz pierwszy albo tego nie słyszeli, dla Rosji jest to najważniejszy partner Chiny. Natomiast dla Chin Rosja zamyka pierwszą dziesiątkę? Pierwszą dziesiątkę zamyka. Tak, oni tam troszeczkę awansowali, ostatnio byli na 11 miejscu, zależy jak tam Hongkong liczysz i tak dalej. Nie? No, zamyka lub otwiera pierwszą dziesiątkę, więc przepraszam, lub otwiera drugą dziesiątkę. Jest no, partnerem takim bo co? No, jest w porządku, bo dostarcza surowce dosyć tanio tak, i na warunkach... ważnym partnerem, ale nie najważniejszym. Tak. A odwrotnie, Chiny są najważniejszym, tak, partnerem. Tutaj nie tak, więc jest ta nierównowaga duża i to, co powiedział Putin, to tak jakby się chwalił, że ma nowego pana i władcę. Tutaj to się, no,
no mnie troszeczkę bawiło, jak czytałem ten artykuł, no bo on jest no taki, no trzeba coś no powiedzieć. wiesz, no cieszymy się z tego, że na przykład teraz następuje w Rosji powolna, bo ona idzie też bardzo powolna, ta dedolaryzacja, no ale na rzecz no na rzecz juana. Juanizacji. Tak. Znaczy oni tak mówią ładnie, Putin zawsze mówi waluty narodowe, no ale co to znaczy waluty narodowe? Waluty narodowe oznacza juan, tak, a nie żadne waluty narodowe, nie? Tak. Czyli wzrost juana, tak, to juan, w juanach się zaczynają rozliczać z krajami afrykańskimi. To w juanach chcą, żeby ropa była z Indiami rozliczana i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma tak, że przechodzimy na rubla, tak, tylko tak naprawdę ten rubel oczywiście istnieje w tych rozliczeniach, nie zapomniajmy o nim, natomiast no, jego rola będzie właśnie będzie maleć rola, mówimy o Chinach i Rosji, euro i dolara zapewne, ale na rzecz juana, zresztą widzimy, że ten juan, jeżeli patrzymy na tą giełdę moskiewską, no to cały czas z miesiąca na miesiąc ilość transakcji juanowych się zwiększa. Tak. Z jednej strony można się cieszyć, że ta gospodarka dzięki temu juanowi i współpracy Chinom jeszcze jakoś się trzyma, tak, no bo być może bez tych Chin to by się tam wszystko już zawaliło. Natomiast no, z drugiej strony no to no, wchodzimy w taką zależność trochę lenną, no trochę jak taka Korea Północna, która jest uzależniona od Chin, tak. To nawet nie jest Wietnam, tak, który handluje z Chinami. To jest bardziej ten model koreańsko-chiński. Co gorsze, raz wpadając w takie szpony, będzie się trudno wydostać. Bo to są, o ile oczywiście Zachód będzie wciąż odwrócony, to Rosja nie ma za bardzo alternatyw na świecie, żeby coś zrobić. Znaczy, wiesz co, nawet jeżeli się odwróci, tak, no to pewne te procesy, które już się rozpoczęły, one będą trwać, one będą się nasilać i to też nigdy nie będzie proces taki, że nagle Zachód stryknie palcami, powie dobra, no to teraz handlujemy i wszyscy się rzucą i będą szczęśliwie handlować z Rosją. To też jest proces powrotu tych firm, jakichś nowych biznesów i tak dalej. Wydaje się, że w tym momencie no mamy też taką, wiesz, no silną nierównowagę, no 18 bilionów dolarów gospodarka chińska, tak, i tutaj mamy 2. Słucham? I z drugiej strony 2 biliony lub mniej. Nawet niecałe, tak, no i no przy takiej nierównowadze no trudno sobie wyobrazić, że to będą partnerzy kiedykolwiek. No i wiesz, pozostałe dysproporcje, tak, ludnościowe, tak, jakieś eksportowe. No zobaczmy, jaki eksport mają Chiny, zobaczmy, jaki eksport ma Rosja, tak. Edukacyjne, ilość inżynierów na pewno edukacyjne będzie... teraz wchodzą. Będziemy mówić też o tych nauczycielach, co się w Rosji dzieje, no bo to akurat się nadaje bardziej na satyryczny, ten sobotni program. A co się dzieje w Chinach, tak, no jeżeli sobie też porównamy nakłady na naukę, na badania, na rozwój, tak. Na rozwój, tak, no to tutaj Chiny jak gdyby wielokrotnie przykrywają, tak. To przejdźmy Rosję. do jeszcze jednego tematu, który mógł się odbyć, czyli kwestie militarne. Czy coś wiemy na tym szczycie? Tu wiesz co, najmniej wiemy, bo być może, no i tu mogą być dywagacje, być może coś zostało obiecane Rosji, a być może nie. Na ten moment... Co wiemy, że odbyła się jeszcze jedna rozmowa Xi z Putinem za zamkniętymi drzwiami przy herbatce i trwała ona 1,5 godziny. To wiemy. Co się wydarzyło na tej rozmowie, nie jest podane oficjalnie i tego się chyba nie dowiemy. Tak, tu na pewno Rosjanie zabiegali o różne rzeczy. Co dostali? Żadna ze stron nie podała. No i nie ma też jakichś takich przecieków, bo czasami są, wiesz, takie przecieki, że coś oficjalnie nie, ale nieoficjalnie dwie osoby się spotkały i nieoficjalnie masz informację, tak, że zostało coś ustalone. Nie ma w tym momencie w rosyjskiej prasie, a więc obie strony milczą. No i oczywiście tu będziecie mieli dywagacje, będą tacy szczególnie prorosyjscy jacyś blogerzy i komentatorzy, którzy będą obstawiali, że Chiny pójdą drogą Korei Północnej i zaczną dostarczać.
Rosji. Natomiast jedną rzecz należy zwrócić uwagę i należy to przyznać. Obecnie to Korea Północna ratuje, można powiedzieć, sytuację na Ukrainie Rosjanom, dostarczając duże ilości, albo inaczej, znaczące ilości, które pomagają Rosjanom przynajmniej do końca roku, jeżeli chodzi o amunicję, przetrwać. Bo tutaj ta sytuacja jest naprawdę bardzo zła. Ja o tym kiedyś zrobiłem i materiał, i kilka artykułów. Jeżeli chodzi o produkcję amunicji, to nie wierzcie, że ta produkcja jest wystarczająca do uzupełnienia strat, bo nie jest, a stany magazynowe no tak naprawdę do końca roku będą puste. A więc tutaj pomoc Korei Północnej była konieczna. Ważna, no i taka konieczna, tak, z punktu widzenia prowadzenia tej wojny. No i teraz tak, Korea Północna musiała dostać zgodę z Pekinu. Tak, to nie jest tak, że Korea Północna mogła Co więcej, Chiny poprzez Koreę mogą dostarczać też broń, bo oficjalnie mogą dostarczyć Korei, a Korea może. Tak, tylko wiesz, to akurat może wyjść, tak, bo to, że zostanie, wiesz, że to jest chińskie, tak. No tu możemy właśnie dywagować, tak. Jeżeli bym już miał dywagować, no to Chiny będą robiły, jeżeli będą chciały pomagać Rosji, no to będą robiły to w ten sposób, żeby to było nieoficjalne. Jak widzimy, chiński rząd nie zamierza oficjalnie wspomagać Rosji i jeżeli chodzi o te kwestie wojskowe i oficjalnie będzie mówił, że nie wspomaga. Jeżeli byśmy się właśnie chcieli gdzieś doszukać, to ta droga przez Koreę wydaje się w tym momencie taka najwygodniejsza dla Chińczyków, no bo oni teoretycznie nie, a że Koreańczycy, no to jest niepodległe państwo, co oni mogą, a że coraz więcej tego idzie, no to wiesz, tam też mogą być takie rozmowy, że Korea Północna coś odda, a na przykład coś dostanie od Chin, wiesz, my tego nie wiemy, nie? I pewnie się nie dowiemy. Ale co jest niepokojące, praktycznie cały świat w Ukrainie utylizuje swój stary sprzęt i swoje stare zasoby amunicji. Aktamsy, które uderzyły wczoraj w lotniska, pojawiły się zdjęcia z datami produkcji i są to sprzęty 30-letnie, pociski 30-letnie, które by za chwilę musiały zostać zutylizowane. I tak to wygląda od dłuższego czasu, nie? Że... Tak, i pewnie wiesz, po stronie tam tej rosyjsko-koreańskiej jest też, no bo to też jest, żeby sobie te magazyny troszeczkę przeczyścić, skoro utylizacja, no to można, prawda, jakiś deal z Rosjanami zrobić. No tak jak mówię, nie wiemy na ten moment, nic nie wiadomo na temat pomocy. Oficjalnie jest wręcz odwrotnie, no bo duży problem dla Rosjan stanowi ten ban na komponenty do dronów. Nie nawet na same drony, bo te drony, powiedzmy, Rosjanie są w stanie zmontować, może tak to nazwijmy, czyli tam jak pokazywałeś, że tam chleb robią, czy coś, czy będziemy pokazywać, no to tam są raczej montownie, natomiast te komponenty do dronów były sprowadzane z Chin, no teraz trzeba mieć odpowiednie certyfikacje i tak dalej. To jest bardzo duże utrudnienie dla tego przemysłu zbrojeniowego. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. To słuchaj, podsumowując, twoje zdanie, czy wizyta Putina w Pekinie to sukces, czy nie sukces? Oficjalnie porażka, nieoficjalnie nie wiemy, bo jeżeli tam coś zostało ustalone po tej stronie wojskowej, to może jest sukces. Tak? Jeżeli nie zostało ustalone, to porażka na całej linii. To porażka po całej linii, bo gospodarczo nic. Powiem szczerze, Chiny dziwnie się zachowują. Wydaje się, że Chiny zachowują się tak jak Stany Zjednoczone w stosunku do Ukrainy, a nawet gorzej, bo Amerykanie wspomagają, a Chińczycy robią wszystko, żeby Rosja jakoś się utrzymała, nie? Ale żeby zbyt mocno nie wzmocnić Rosjan, tak? No ale to jest bardzo logiczne z punktu widzenia chińskiego, bo im słabsza Rosja, ale nie upadła,
tym No lepiej nie dla upadła, nich. chodzi o to, żeby ona nie upadła, żeby te relacje, no bo wiesz, chaos i brak relacji handlowych, jakiś tam rozpad tej Rosji, no to spowoduje, że oni stracą tego partnera, bo wiadomo, że wtedy powiedzmy ta podzielona Rosja zajmie się wtedy sobą, a nie współpracą z Chinami. No oczywiście no można też mówić, że no w przyszłości może to by było korzystne, może nie, ale może nie, a tutaj mają sytuację taką, że ta Rosja no, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się uzależnia, no i wydaje się to, co wielokrotnie mówiłem, że następny rosyjski reżim, rosyjski rząd, no jeszcze bardziej pójdzie właśnie w tym kierunku zbliżenia z Chinami. Ogólnie i Szczególnie, odwrotu że na tutaj, Azję. I odwrotu tak, na Azję. szczególnie, że tutaj będzie mógł takie konkrety od Chin dostać, tak? Myślę, że obecny i myślę, że to jest takie właśnie granie Chin, tak? Czyli czekajmy na ten nowy rząd, tego nie przekreślmy, no bo jakby to wyglądało, jeżeli by Chiny przekreśliły też rząd, no to nic nie zyskują, a jeszcze by była taka, że Chińczycy Rosjan zdradzili w społeczeństwie rosyjskim, no żadnych korzyści, tak? A więc tutaj poczekajmy, aż ten Putin się przewróci, a grajmy już, i to wielokrotnie widzimy, na pewnych oligarchów, na współpracę z nimi, na to, żeby ten następny rząd prorosyjski był przede wszystkim prochiński. I tu słuchaj, widzimy... z drugiej strony rząd rosyjski też widać, że nie widzi innych alternatyw niż odwrócenie się na Azji, stąd te zapowiedzi między innymi Putina, żeby odkurzyć plany te Stalina jeszcze o budowie kolejnej nitki kolejowej przez Syberię. Tak, no właśnie, to był pewien jakiś tam, no tylko nie wiem, czy to nazwać konkret, no, na temat tej współpracy kolejowej, no, tylko że no, jak popatrzymy na konkrety, no to no na razie to leży. Rok, tak, no to jest takie w stylu rosyjskim, takie chcemy, żeby kiedyś, tak, no bo na 2024 wszystkie inwestycje na kolej, pamiętajmy, są zamrożone, na 2025 też. A więc to raczej, jeżeli kiedyś będzie realizowane, to nie przez ten reżim. I to jest coś niesamowitego. Pisałem o tych problemach z koleją jeszcze w listopadzie czy październiku zeszłego roku. Jeżeli tam nie będzie inwestycji w tą jedyną nitkę, którą mają, to tak, to jest naprawdę... Gdzie oni mają głowę? Ja naprawdę nie... Jeżeli tam jest aż tak źle z kasą... Tak, tylko tam są duża kasa jest potrzebna też. Nie? No ja wiem, no to trzeba było nie atakować Ukrainy, nie? To trzeba było nie atakować Ukrainy, a pamiętaj, wy remontujcie sobie jedyny szlak do Azji. Gospodarka narodowa jest najbardziej przycięta, tak? A co tam najwięcej właśnie? No te nakłady też na kolej, one stanowią, nawet te remonty, tak? No to są dosyć duże ilości, to jest długa trakcja, to są tysiące kilometrów. Setki kilometrów bez mijanek, bo to nie masz tam mijanek bardzo często, więc jakakolwiek awaria to jest hardcore. No i chyba tym optymistycznym akcentem można by było podsumować. Ja podzielam twoje zdanie, gospodarczo porażka, wojskowo nie wiadomo, ale myślę, że też nic jakiegoś ciekawego nie było. Politycznie w sumie... Politycznie no to się pokazał, gdzieś tam pojechał. Nie, politycznie chyba w porządku. Tak? Jeżeli mielibyśmy... To jest PR. Że wiesz, że tak politycznie, dyplomatycznie to tak chyba pozytywnie. Tak. Natomiast te najważniejsze rzeczy, czyli gospodarka jakbym miał oceniać od 0 do 10, to bym chyba dał 1. A wojskowa po prostu znak zapytania, bo nie wiem. PR-owo taka solidna 4. Tak, a jeżeli dyplomatycznie 4-5, tak. No, ale że się pokłócił z Orbanem, czy Orban nie zadowolony, to może 3 nawet, bo w sumie... Nie, myślę, że nie. Chociaż z drugiej strony to też pokazuje taką, wiesz co, że zniechęcać swojego jedynego tam... Właśnie dlatego ale to mówię. też pokazuje, jak Rosjanie czasami traktują, no przecież Orban nie jest jakimś tam, wiesz, że to nie jest jak gdyby dla nich, to ta wielkoruska cały czas, przez co dostają cały czas z Chinami, bo jeżeli oni by się teraz ten reżim ukorzył, tak, trochę inaczej by się zachowywał, tak międzyludzko, a nie grał, że nadal są wielką Rosją i wielkim imperium i są partnerem dla Chin, a nie junior partnerem, tak jak naprawdę jest, no to pewnie by mogli
więcej zyskać, a tak, no to trochę to No to Chiny ich wygląda biorą na przetrzymanie, troszeczkę jak piłują wygląda. ego. Piłowanie ego Mhm. następuje. Dobra, myślę, że mamy to. 40 minut. Dziękujemy. Dzięki serdecznie. Miłej reszty dnia. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Do jutra, cześć. Cześć.